Cześć moi drodzy widzowie, zapraszam na kolejny ranking z Total War Warhammer 3. Jak widzicie, mamy tutaj potwory różnej maści, są potwory latające, są potwory strzelające, mamy standardowe potwory, które chodzą po ziemi, nie mają dodatkowych jakichś atrybutów, czyli też są tak zwane hybrydy, jeśli chodzi o potwory. Będziemy oceniać potwory na zasadzie statystyk, zastosowania, kiedy możemy też oczywiście zrekrutować, też będę zwracał na to uwagę. Najważniejsze na pewno będą atrybuty bierne, tak naprawdę właśnie umiejętności bierne, atrybuty jednostek, odporności, jakie też mamy. No i też statystyki są bardzo ważne, bo statystyki określają, czy ta jednostka jest na przykład do wielu typów zadań, czy po prostu do jednego typu zadań. Też będę odnośnie swojego doświadczenia omawiał, bo mam doświadczenie z każdym z tych potworów. Z jednymi oczywiście więcej, z jednymi mniej, no z tego względu, że niektóre potwory są po prostu bez sensu i ich się po prostu nawet nie używa w kampanii, a niektórymi znowu się bardzo dużo grywa, bo to jest jednostka na przykład topowa. Będę oczywiście dosyć surowy, jeśli chodzi o ocenianie tych jednostek, z tego względu, że tu jest dużo ciekawych jednostek i będę chciał je bardziej podkreślić względem jednak tego rankingu. Jeśli pod tym filmem znajdzie się co najmniej 100 łapek w górę, to postaram się tak naprawdę jeszcze szybciej nagrać kolejny ranking. Kolejny ranking to będzie chyba artyleria, z tego co gdzieś tam przewiduję. Więc zapraszam do lajkowania, subskrybowania i rozpocznijmy już tutaj ranking. Pierwszy tak naprawdę na ogień idzie Olbrzym. Olbrzymy, no niestety nie są taką jednostką, których się rekrutuje bardzo dużo, z tego względu, że te jednostki są jednak wolne. Pancerz powiedzmy jest w miarę ok, dyscyplina oczywiście bardzo dobra, odporność na ostrzał też dobra, tylko z olbrzymami jest ten problem, że olbrzymy są jednak wolne i duże, więc jeśli ktoś ma, jakiś przeciwnik ma strzelców, bardzo szybko możemy oczywiście pokonać olbrzymy. Olbrzymy najlepiej się sprawdzają tak naprawdę względem piechoty. I tak tutaj mamy uznane jednostka przeciwpiechotna i tak samo na bohaterów fajnie się gdzieś tam sprawdzają. Jeśli chodzi o jakąś walkę między potworami, no to tam pół na pół bym powiedział, raczej nie jest to dobra jednostka do takiej walki. Ja osobiście olbrzymy umieszczę w klasie średniej. Wiele osób uzna, że oczywiście to jest za wysoko jak na takie olbrzymy, ale olbrzymy moim zdaniem sobie zasłużyły tym na przykład siłą broni, zasłużyły sobie dyscypliną i tak samo atak zwarciu jest bardzo duży, bo mamy aż 65 ataków zwarciu. Więc ta jednostka jest też wytrzymała, bo też sporo życia jednak posiada. Jedynie dużo minusów za to jednak, że jest wolna i duża, z tego względu, że jest łatwo ją po prostu trafić i za to zdecydowane minusy. Przechodzimy do bardzo fajnej jednostki, którym jest pająk Arachnarok. To są pająki, powiedziałbym, do fajnych zastosowań, bo tutaj mamy zastosowania przeróżne. Bardzo dobra siła, czy atak w zwarciu. Mamy też powiedzmy też strzelanie. Na te strzelanie aż tak bym nie zwracał uwagi, ale mamy oczywiście zatrute ataki, które osłabiają przeciwnika i o 15% mu wszystko ściągają. To jest naprawdę sporo, więc pająk zdecydowanie sobie gdzieś tam plusuje. Jedyny gdzieś tam większy minus jak dla mnie przy tym pająku niestety jest dyscyplina, że 65 dyscypliny jest trochę mało, ale jako taka jednostka moim zdaniem jest bardzo dobra. Zastosowanie skuteczność właśnie przeciw dużym potworom, czyli dużym jednostkom bardzo fajnie się sprawdza, zdecydowanie jedna z lepszych jednostek, co tutaj mamy w rankingu, przeciw dużym właśnie potworom. Sporo właśnie wytrzymałości, jednak te zatrute ataki, bardzo dużo pancerza, bo 120 pancerza. Jeśli chodzi o umiejętności bierne, atrybuty jednostki, nie mamy tutaj za specjalnie nic ciekawego. Ja bym osobiście umieścił tą jednostkę w bardzo dobrej. Jeszcze delikatnie się zastanawiałem nad najlepszą, bo gdy toczyłem też niektóre gdzieś tam jakieś walki, no to pająk jest bardzo hybrydowy i bardzo dobrze się gdzieś tam sprawdza. Jedynie zmartwi mnie trochę ta dyscyplina, że jednak 65 dyscypliny to nie jest dużo. I mimo, że mamy ten pancerz, to bardzo szybko można tego pajączka jednak zastrzelić. Mamy tutaj też nawet, powiedziałbym, dobrą szarżę, bo 40 szarży to nie jest mało. Ale szczerze powiedziawszy, kurczę, nie widzę tej jednostki w najlepszych i zostawię po prostu w bardzo dobrych. Mimo, że mam gdzieś tam jakieś stwierdzenie, że mogłaby być tych najlepszych. Oczywiście też dajcie znać w komentarzach, co o tym myślicie, bo to też dla mnie jest ważne. Nieujarzmiony monolit. No to jest jednostka bardzo ciężka, bardzo twarda. No to też jest oczywiście konstrukt. Na pewno dużym plusem jest pancerz, dyscyplina, siła broni. Siła broni również rośnie z tego względu, że mamy zgliszcze i ruiny. Raz, dwa, trzy. I wzrasta wtedy na przykład obrażenia, czyli siła broni dużo wzrasta, ale spada mu pancerz. No ale wtedy powiedzmy może taki monolit wyciągnąć z 1000 ponad ataku, więc to też jest dosyć takie, powiedziałbym, drastyczne. Bo jeśli rzucimy na przykład jakiegoś mocniejszego bohatera w niego, no to on
Może tego bohatera nawet sprzątnąć wtedy, gdzie będzie miał bardzo dużo siły. Monolith jest uważany za mocnego naprawdę potwora. Jedyny minus, wiadomo, to jest jego prędkość, ale on jest bardzo wytrzymały, więc jak dla mnie Monolith powinien się znaleźć w jednych z takich bardzo dobrych albo najlepszych, z tego względu, że statystyki są bardzo potężne u niego. Atak zwarcie jest bardzo duży, obrona zwarcie jest mała, czyli dosyć szybko gdzieś można go tam pokonać jednostkami, ale powiem szczerze, że chyba umieszczę go akurat w bardzo dobrych, z tego względu, że on jest jednak bardzo wolny, to jest trochę gdzieś tam problem. I tak sądzę po prostu. No powiem tak, no to są niestety Pająk i Monolith, to są jednostki, które bardzo mam gdzieś ochotę wrzucić do najlepszych, ale jeszcze delikatnie mi czegoś w tych jednostkach brakuje. Nie są one aż tak bardzo uniwersalne na nie wiadomo jakie sposoby, dlatego zostawimy po prostu w bardzo dobrych. Gdyby Pająk na przykład miał zdecydowanie więcej dyscypliny, wrzuciłbym go oczywiście od razu do najlepszych. Przejdźmy do Dzikiej Wywerny. Osobiście, jeśli chodzi o jakieś Manticory, Wywerny, no nie jestem jakimś tam większym zwolennikiem tych jednostek. Z tego względu, że mamy też Dziki Szał, mamy też jakieś tam Furię, nie Furię i to strasznie psuje tą jednostkę. Choć jeśli chodzi akurat o Dziwką Wywernę, tu mamy dużych plusów, bo mamy zatrute ataki, mamy dobrą premię do szarży, jest bardzo dobra, jakby nie patrzeć, prędkość, dyscyplina, pancerz, no już troszkę gorzej i wytrzymałość, czyli życie też troszkę gorzej wychodzi, ale mamy jeszcze odporność na ostrzał 25% i to już wygląda też moim zdaniem przyzwoicie. Ja osobiście umieściłbym chyba w klasie średniej, bo jest to jednostka, która może coś zrobić, tym bardziej, że ma zatrute ataki, to też zawsze gdzieś osłabia przeciwnika. Jest bardzo szybka, więc za to też powinniśmy ją właśnie przyplusować. Na pewno bym ją jakby zaminusował, czyli jakieś takie atrybuty, które jednak gdzieś są słabe, no to jednak ten Dziki Szał, gdzie nie możemy potem panować nad tą jednostką i jeśli wrzucimy ją gdzieś blisko zagrożenia, no to już raczej ta jednostka nie wyjdzie z tego. Tym bardziej, że ona też ma mało pancerza, mało dyscypliny, więc szybko wpadnie w tam furię. Więc za to niestety musimy ją wrzucić niżej. Wargulf, czyli tutaj wampirzy hrabowie. Dosyć fajny potwór, bo ma też atrybut jednostki, odporność na flankowanie. Więc jeśli nawet otoczymy tą jednostkę, to ona nie ma debuffów względem dyscypliny. Ale właśnie poruszmy tutaj dyscyplinę, bo 45 dyscypliny przy tej jednostce, mimo że to są właśnie jeszcze nieumarli, którzy się potem rozpadają, jest to bardzo mało. To jest bardzo duży problem tej jednostki. Szybkość jest na pewno gdzieś tam na plus, mamy regenerację, to też jest na pewno na plus. Gdy oczywiście jednostka walczy, to się regeneruje. Moim zdaniem Wargulfy osobiście bym raczej umieścił do klasy złej. Z tego względu, że dyscyplina jest bardzo słaba, pancerz jest bardzo słaby. Atak zwarcie i obrona zwarcie jest dosyć przyzwoita, jak na taką jednostkę, ale niestety nieumarli mają to, że jak szybko spadnie im dyscyplina, to jest koniec. No i tutaj zdecydowanie to przeważa w tej jednostce, a dyscyplina bardzo szybko jej spadnie, bo ma mało pancerza, więc łatwo jest ją po prostu obić, wykończyć. Skrzydlaty Maszkaron to jest kolejna jednostka wampirzych hrabiów. No problem znowu tej jednostki jest dyscyplina, ale tutaj już mamy trochę więcej tego pancerza, prędkości ciut więcej, ataki zatrute, więc to też jest na pewno na plus, siła broni też jest nie najgorsza. Mamy oczywiście regenerację, mamy wrzask śmierci, no tutaj jest dosyć sporo tych plusów tej jednostki. Ja osobiście Maszkaronem trochę się bawiłem, ale nie aż tak dużo, ile bym chciał. Ale jak dla mnie Maszkaron powinien wylądować w klasie również średniej. Z tego względu, że ta dyscyplina jest bardzo taka, powiedziałbym, risky. Ta jednostka dużo gdzieś tam wytrzyma, ma dobrą skuteczność przeciw dużym wrogom i to się też na pewno plusuje dla tej jednostki. Bo jakby nie patrzeć, na przykład wampirzy hrabowie mają problem z, powiedzmy, potworami. No wiadomo, możemy tam gdzieś bohaterami mocno odcisnąć, bo bohaterowie akurat są mocni, ale jako taką same jednostki nie mamy tam wybitnych na przykład jednostek z halabardami, mamy tylko z taką, powiedzmy, słabszą kościaną z włóczniami jednostkę. Nie mamy też oczywiście strzelców, więc też jakiś tam, powiedzmy, problem to stwarza, ale oceniamy tutaj na względzie wszystkich potworów, więc musimy tak naprawdę patrzeć na potwory, a nie na frakcje. No niestety dyscyplina bardzo szybko wykrusza tą jednostkę i będzie ona bardzo szybko uciekała. I oczywiście z nieumarłym ma atrybuty, więc też się szybko wysypie. Dzika Manticora Chaosu. No jak dla mnie Dzika Manticora Chaosu to jest jedna z najgorszych jednostek. Bardzo szybko wpada jednak w tą furię.
Jest duży problem z tą jednostką, bardzo słaby pancerz. Obrona zwarciu nawet nie najgorsza, prędkość też nie najgorsza, ale jak dla mnie to jest jedna z najgorszych jednostek w Total War Warhammer 3, jeśli chodzi oczywiście o potwory. Mimo że z latającym potworem jest bardzo słabym potworem. Osobiście bym go w ogóle nie uznawał. Nie mamy też tutaj żadnej regeneracji. No Varghulf zdecydowanie wygrywa na przykład względem Manticory. Tego oczywiście bym nawet nie rekrutował, bo to jest bardzo słaba jednostka. Przejdźmy w takim razie do Olbrzyma Chaosu. No Olbrzymy, tak jak mówiłem wcześniej, Olbrzymy będą znajdować się w tym samym rankingu, z tego względu, że Olbrzymy w większości możemy rekrutować w tym samym czasie, niezależnie czy to jest Olbrzym z Zielonoskórych, czy to jest Olbrzym z Norskiej, z Chaosu, no nie ma to po prostu znaczenia. Więc zostawimy tutaj. Tak jak mówię, oni mają dużo plusów względem dyscypliny, siły broni. Ostrzał to też jest, jakby nie patrzeć, duży plus tej jednostki. I fajnie sobie radzi z bohaterami, co nie każdy, jakby powiedzmy, potwór sobie radzi dobrze z bohaterami. Więc jak dla mnie zdecydowanie gdzieś tam średnia może być, jak dla mnie. Szagot Smoczych Ogarów. No z tą, ogrów, przepraszam. Tutaj mam problem z tą jednostką, bo zastanawiałem się trochę nad tym, gdzie ją umieścić. Bo statystyki są naprawdę przyjemne, siła broni jest bardzo wysoka, odporność na ostrzał jest dużym plusem. Nie jest to oczywiście jakaś nieumarła jednostka, więc dyscyplina też fajnie wychodzi, nie ma żadnych rozpadów. Jak dla mnie jednostka, kurczę, szczerze powiedziałbym, że to jest raczej dobra jednostka niż bardzo dobra, czy tam najlepsza. Mimo że jest dobra prędkość i możemy gdzieś tam starać się tą jednostką sporo zrobić, no to ta jednostka w ogóle sobie zauważyłem, że nie radzi na przykład z potworami, więc za potwory na przykład jest gdzieś tam minus. Pokona oczywiście powiedzmy w większości gdzieś tam piechotę różnej maści. Siła broni, atak zwarciu, obrona zwarciu są bardzo przyzwoite dla tej jednostki, ale jak dla mnie coś w tej jednostce mi zdecydowanie brakuje. Nie ma za bardzo jakichś biernych umiejętności, jakichś atrybutów jednostki też za specjalnie nie mamy. Jak dla mnie raczej taka, powiedziałbym, dobra klasa. Do bardzo dobrej chyba bym jej nie wrzucił, bo w bardzo dobrej mamy większe jakby zastosowanie tych jednostek niż akurat Szagota. Kaplica wojny to jest tutaj kolejna jednostka, którą mamy. No kaplice jak to kaplice, one są bardziej jednostkami wsparcia, czyli gdzieś tam buffują, dają jakieś dodatkowe bonusy, a tak do samej walki sama w sobie to raczej tutaj szału nie ma. A za te buffy powiedzmy możemy umieścić tą jednostkę w klasie takiej, bym powiedział, złej. No bo tą jednostkę jako taką można sobie gdzieś zrekrutować, żeby umacniać sobie armię. Mamy też kaplicę oczywiście Korna, mamy kaplicę Nurgla. To są dosyć ciekawe kaplice, bo Nurgla na przykład leczy, więc jak dla mnie spokojnie w złej możemy zostawić. Jeśli chodzi o jakąś tam walkę tą jednostką, to raczej bym nie próbował. Jak widzicie, statystyki nie są jakieś wybitne przy tej jednostce. Jedynie co, no to może się pochwalić ilością życia ta jednostka i dla mnie chyba to by było tyle. Cygor to jest kolejna jednostka w naszym rankingu. Cygor jest w sumie, bym powiedział, delikatnie taką hybrydą, bo bardzo dobra siła broni, bardzo dobra siła pocisków, ogromny zasięg. Jeszcze odporność na magię też jest fajną opcją. Mamy bierną umiejętność pożeracz dusz, mamy oczywiście leśnika, no bo to zwierzę ludzie. Jak dla mnie ta jednostka może być spokojnie w bardzo dobrych. Czy umieściłbym ją w najlepszych? Nie sądzę. Ale na przykład Cygor jest naprawdę bardzo dobrą jednostką, jeśli chodzi o rzucanie. Ja osobiście nie przepadałem za nim, ale widzę w nim ogromny potencjał i można naprawdę sporo tych jednostek gdzieś tam pokonać. Szkoda, że on nie jest trochę szybszy, no ale jednak jest bardzo dużym, taki powiedziałbym, olbrzymem, bo to taki powiedzmy cyklop. No jak dla mnie w bardzo dobrej może się spokojnie znaleźć, bo statystyki są bardzo przyjemne. Dobrze sobie też radzi w zwarciu, więc też nie jest jakimś takim bardzo słabym strzelcem. Więc jak dla mnie dużo atrybutów, dużo plusów. Jabberzlyd to jest jednostka oczywiście latająca, taka powiedziałbym wywerna od zwierzę ludzi. Tutaj mamy aurę szaleństwa, tryskającą krwawą żółć. Mamy odporność oczywiście na ostrzał, jak dobrze pamiętam jeszcze odporność jest na magię. Mamy magiczne ataki, zatrute ataki, dobra dyscyplina nawet jak na taką jednostkę. Problemem na pewno będzie tutaj prędkość tej jednostki, ale jednostka sama w sobie bardzo dobrze sobie radzi, bo jednak osłabia też przeciwnika. Więc dla mnie zdecydowanie powinniśmy ją umieścić w dobrej. Mógłbym się nawet delikatnie zastanawiać nad najlepszą, bo jednak mamy zatrute ataki i magiczne ataki, a to jest naprawdę bardzo dobre połączenie. Dyscyplina też jest jej najgorsza,
ale jak dla mnie możemy umieścić ją w takich bardzo dobrych, znaczy w dobrych. Do bardzo dobrych zdecydowanie bym wolał jej akurat nie umieszczać, mimo że uwielbiam tą jednostkę, jak gram z ludźmi, używam dużo tej jednostki, ale zostawimy po prostu w klasie dobrej, jak dla mnie zdecydowanie plusuje też na tym. Kolejna jednostka to jest jednostka, która bardzo sobie dobrze radzi z piechotą i jeszcze ma dobrą skuteczność przeciwko dużym wrogom, czyli potworom. Jest to oczywiście Gorgon. Gorgona osobiście umieściłbym w bardzo dobrych. Gorgonem można naprawdę bardzo dużo zrobić. Mamy oczywiście jeszcze łaknienie krwi, które podczas tego, że zabija innych jednostki, dostajemy fajne bonusy. Mamy też siłę z ciała, więc ta jednostka jest bardzo mocna. Jedynym gdzieś tam może minusem będzie obrona w zwarciu, ale nadrabia na przykład atakiem w zwarciu i prędkość tej jednostki też nie jest najgorsza, bo 64 na dużego potwora to jest naprawdę dobra prędkość. Jest to jednostka, której możemy bardzo dużo używać i powinniśmy nawet jej używać, tym bardziej gdy gramy z ludźmi. Jak dla mnie, nie musimy tutaj więcej o tej jednostce omawiać, ma dobre statystyki, ma dobre tak naprawdę bierne umiejętności i to jest jednostka, którą się w większości rekrutuje. Kolejne to jest uosobienie żywiołu bestii, które możemy oczywiście rekrutować i w Kislewie, i tak samo ludzie mogą też to rekrutować. Jak dla mnie to jest jednostka bardzo mocna, z tego względu, że po pierwsze jest szybka, ma dużą szarżę, dobrą siłę broni, a obrona w zwarciu jest bardzo słaba, więc na to na pewno warto zwrócić uwagę, ale posiada bardzo duży atak w zwarciu, tak samo mamy magiczne ataki. Problemem tej jednostki, no mógłby być delikatnie problemem na pewno pancerz tej jednostki, ale mamy jeszcze odporności 20% na fizyczną, 20% na magię. Jest to oczywiście żywiołak. Jak dla mnie uosobienie żywiołu jest bardzo ciekawą, dobrą jednostką. Zastanawiałem się nawet, czy jej nie wrzucić do najlepszej, bo ona oczywiście jeszcze ma bierną umiejętność, jak dobrze pamiętam, na 35 metrów, że osłabia dyscyplinę przeciwnika o 8. To jest dużo, niedużo, no, ale na przykład przy jakiejś tam piechocie, która się gdzieś tam zacznie wykruszać, no to ta dyscyplina bardzo szybko mu jednak spadnie i wygra jednak ten potwór. Jak dla mnie, kurczę, szczerze powiedziawszy, umieściłbym go chyba w najlepszej, bo to jest naprawdę bardzo dobre połączenie, jeśli chodzi o potwora, bo jest dobra szarża, jest dobra w miarę prędkość, ataki magiczne są zdecydowanie na plus. No jednostka sama w sobie bardzo dobrze się sprawdza, więc jak dla mnie możemy spokojnie ją zostawić w tych najlepszych. Olbrzym to kolejna jednostka, oczywiście olbrzyma, tak jak już omawialiśmy kilka razy, no niestety olbrzymy się tutaj za specjalnie niczym nie różnią od siebie, są po prostu identyczne, więc nie będziemy tracić na nich czasu. Wielki orzeł to jest kolejna jednostka, oczywiście leśne elfy, czy tam elfy wysokiego rodu. Jak dla mnie, ja osobiście nie jestem zwolennikiem wielkich orłów, czy tam wielkich orzełków, z tego względu, że bardzo mały pancerz i bardzo mało życia i to jest dosyć słabe dla mnie połączenie, też obrona w zwarciu jest nie za duża. Na pewno plusuje tym, że to jest jednak dobra prędkość, nawet premia do szarży jest nie najgorsza, oczywiście jednostka lata, więc to też jest powiedzmy jakiś plus. Jak dla mnie powinniśmy ją umieścić w klasie złej, do najgorszej raczej nie. A względem takiej Manticory, no to ten jakby orzełek sobie więcej poradzi. I też nie mamy oczywiście na przykład Furii i 60 dyscypliny też jest nie najgorzej, więc jak dla mnie no więcej gdzieś tam powiedzmy takich mniejszych plusików niż jakichś tam minusów. Kolejny jest oczywiście leśny smok. No leśny smok jest bardzo mocny, bo mamy zatrute ataki, mamy magiczne ataki, dobra w miarę prędkość. Premia do szarży nie najgorsza, oczywiście jak to smoki mamy usypiający akurat dech, mamy dobre odporności fizyczną, odporność na ostrzał. Życia może nie aż tak sporo i dyscypliny też troszkę tutaj brakuje jak dla mnie tej jednostce, ale spokojnie możemy umieścić w klasie dobrej. Czy umieściłbym ją w bardzo dobrej? No szczerze powiedziawszy, delikatnie bym się nad tym zastanawiał, czy ta jednostka zasługuje do bardzo dobrych. Ale sądzę, że ja osobiście mało gdzieś tam grałem akurat leśnym smokiem. Parę razy mi się gdzieś tam zdarzyło, ale jakoś tak dużo naprawdę tym nie grałem. Więc może też opierać się na tym, że jakbym więcej pograł tym, że leśnym smokiem, to zdecydowanie bym go umieścił w bardzo dobrej. Jak dla mnie dobra jednostka, wiele gdzieś tam zastosowań, a wiecie co, szarpnijmy się na tego smoka do bardzo dobrych. Jednak te ataki zatrute, ten jednak magiczny atak, usypiający jednak dech, odporności dobre, możemy go podrzucić do bardzo dobrych. Drzewiec to kolejna jednostka. No drzewiec ma
Plusy i minusy. No, plusem na pewno są jego odporności, minusem jest na przykład odporność na ogień. Plusem znowu mamy dobry pancerz, dobrą dyscyplinę, magiczne ataki, a obrona przed szarżą wielkich stworów, więc to jest na pewno dobre. Tego co pamiętam, jeszcze drzewiec neutralizuje magiczne ataki przeciwnika, więc to też jest duży plus. Jak dla mnie drzewiec powinien się umieścić tak naprawdę w bardzo dobrych. Choć tutaj mnie trochę martwi jednak jego prędkość, że prędkości on nie ma aż tak dużo, bo taki monolit wiadomo jest też wolniejszy, cięższy, tylko że znowu monolit ma 6000 życia więcej, ma więcej znowu pancerza, no i to też zawsze gdzieś się tam jednak odbija na tym wszystkim. Ale ja osobiście grałem drzewcem, bardzo dużo potrafiłem zrobić tym drzewcem i zastosowanie jego jest naprawdę bardzo dobre. Tym bardziej, że on ma dużo obrony, jest to jednostka, która też powinna dużo gdzieś tam bronić, a monolit jest bardziej taki jednak, żeby atakować i starać się jednak jak najwięcej tych jednostek szybko ubić. Więc tutaj gdzieś się te jednostki równoważą. Jak dla mnie drzewiec bardzo dobrych zdecydowanie zasługuje. Przechodzimy tak naprawdę do norskiej. O norskiej mam powiedzmy ogólnie, jeśli chodzi o frakcję, dobre zdanie, ale jeśli chodzi akurat o ich potwory, no tutaj trochę dla mnie kuleją. Z tego względu, że tak, pierwszym mamy dziki mamut, obrona zwarciu jest śmieszna, bo 28 to jest naprawdę bardzo mało. Mimo że mamy dobrą powiedzmy siłę broni, dobry gdzieś tam ilość życia, mamy też furię, czyli dziki szał. Dziki szał skreśla automatycznie dla mnie tą jednostkę. Z tego względu, że prędkości jest powiedzmy niedużo, bo 56 można uznać, że to jest sporo, jak jednostka jest powiedzmy taką olbrzymią, ale jak dla mnie to jest niestety jednostka zła. Z tego względu, że to jest bardzo mało powiedzmy pancerza, bardzo mało dyscypliny, obrona zwarciu jest śmieszna, więc ta jednostka zatrzyma się tak naprawdę na powiedzmy halabardach i raczej jednostka już z tego nie wychodzi. Jeśli chodzi też o jakiś ostrzał, bardzo szybko tą jednostkę można ustrzelić, bo jednak pancerza nie ma, dyscyplina spadnie w furię i po tej jednostce. Jak dla mnie niestety nietrafiona jednostka. Mam nadzieję, że norska trochę dostanie jakichś reworków za niedługo, albo jakiegoś po prostu DLC-ka, bo jak na razie to ciężko wygląda u nich. Norskański olbrzym. Oczywiście wrzucamy olbrzyma do tego samego przedziału co wcześniej. Dla mnie olbrzymy sprawdzają się w tym, co gdzieś mają jednak wykonywać, więc to jest bardzo fajne. Chaotyczny smok mrozu. Smok jest fajny z tego względu, że mamy magiczne ataki, mamy odmrożenie, dyscyplina jest nie najgorsza, prędkość jest nie najgorsza, siła broni jest w miarę ok. Mroźny oddech jest akurat bardzo fajny. Aura chłodu, no jak dla mnie zdecydowanie klasa powiedziałbym dobra. Do jakiejś tam gorszej ciężko byłoby ją wrzucić. Też mamy oczywiście odporność na ostrzał, co jest bardzo ważne przy latających jednostkach. Trochę mało życia jak na tego smoka, ale jak dla mnie wystarczy. No ma też odporności na ostrzał, więc zawsze gdzieś tam powiedzmy może górować tym wszystkim. Przechodzimy do trochę mocniejszego mamuta, mamut wojenny. Mamut wojenny ma więcej oczywiście pancerza, o 5 więcej aż dyscypliny, co to też jest trochę słabe. Ale tutaj z tego co widzę, on nie ma na przykład furii, więc tu już jest zdecydowanie lepiej to wychodzi. Też siła broni jest ciut lepsza, premia do szarży jest lepsza. Mamy oczywiście jeszcze amunicję, czyli delikatny ostrzał. Nie dużo, nie, ale zawsze coś. Pancerza jest, znaczy życia jest ciut też więcej. Jest odporność na ostrzał. A jak dla mnie, akurat ja nie jestem zwolennikiem bardzo mamutów. Nie widzę w nich takich ogromnych potencjałów jak w niektórych jednostkach, ale mamuta umieszczę szczerze powiedziawszy chyba w klasie albo tej, albo damy do dobrej. Tego mamuta może damy do dobrej, bo ten mamut jednak ma dużo życia, prędkość powiedzmy też jest taka jeszcze nie najgorsza. Nie ma tej furii, no za tą furię zdecydowanie tamten mamut strasznie dostał. Pancerz też był słabszy. Trochę mnie martwi jednak obrona zwarciu, atak zwarciu tego mamuta wojennego. Więc tutaj, ja jak tak mówiłem na początku odnośnie norskiej, a norska mnie strasznie nie wiem, przekonuje, jeśli chodzi o potwory, bo nie są moim zdaniem wysokich lotów. Bardzo szybko się gdzieś tam łamią i to jest straszny problem. A też nie mają jakichś takich ultra dobrych umiejętności. Tutaj jest 68 szarży, no to za tą szarżę powiedzmy jeszcze moglibyśmy faktycznie umieścić go w tej dobrej. Mamut wojenny, kaplica wojny. No to jest bardzo podobna jednostka do poprzedniej, tylko tutaj ona jakby nas tam bufuje. Za te buffy i za te powiedzmy statystyki spokojnie możemy ją umieścić w takiej klasie średniej. No powiedzmy te buffowanie fajnie się sprawdza, bo tam jest jak dobrze siła przebicia pamiętam, więc obrona chyba fizyczna. Więc jak dla mnie zdecydowanie możemy go zostawić w klasie średniej. Jest on identyczny jak poprzedni mamut.
No niczym się po prostu nie różnią. Jedynie się różnią tym, że tutaj nie mamy tych do ostrzału, a za to mamy buffa. Więc jak dla mnie spokojnie możemy zostawić w średniej. Ognisty Feniks. No Feniksy są bardzo ciekawą jednostką w akurat Total Warze. Bardzo szybką też jednostką, bo tutaj mamy 120 prędkości, magiczne ataki, płonące ataki, mamy ognistą smugę, zestronie jest magii, odrodzenie. No tutaj jest dużo tych powiedzmy bonusów dla tych jednostek. Jak dla mnie, no Feniks ma jeden gdzieś tam większy problem, że ten pancerz jest bardzo słaby, ale znowu prędkością nadrabia, więc jest dużo ciekawych powiedzmy bonusów dla tej jednostki, bo to jednak jest też magiczna, bym powiedział, taka jednostka. Ale jak dla mnie osobiście ognistego Feniksa bym umieścił albo w klasie dobrej, albo w średniej, ale osobiście umieszczę go w dobrej, bo też możemy w miarę szybko go rekrutować, więc to też jest bardzo istotne. No oczywiście czary tym Feniksowi dużo dają bonusów, więc za bonusy na przykład takie jak prędkość, dyscyplina, magiczne ataki, płonące ataki, ta premia do szarży 54 to też nie jest faktycznie mało. Bierne umiejętności, aktywne umiejętności, za to możemy spokojnie go tutaj umieścić. Kolejny Feniks jest trochę, bym powiedział, mocniejszym Feniksem, z tego względu, że jest więcej pancerza, ataki magiczne, odmrożenie, prędkość jest trochę mniej, ale znowu nadrabia lepszymi statystykami. Więc szczerze powiedziawszy bym się zastanawiał między dobrą a bardzo dobrą, bo statystyki są naprawdę, powiedziałbym, wybitne, jak na taką jednostkę. Ale moim zdaniem, kurczę, no dobra jeszcze, tak bym powiedział, że dobra jest jeszcze obrona w zwarciu na tej jednostce. Aura Śnieżycy to też jest dosyć przydatne, więc moim zdaniem lodowy Feniks powinien znaleźć się tier wyżej. Przechodzimy do Słonecznego Smoka. No tutaj mamy dużo tych smoków, więc tu będziemy musieli trochę jakoś ich porozstawiać. Ten pierwszy smok, którego tutaj mamy oddech Słonecznego Smoka, mamy odporność na ostrzał, mamy dobrą premię do szarży, dobra siła broni, atak zwarciu, obrona zwarciu też fajnie wyrównane, prędkość też nie najgorsza, dyscyplina, pancerz. No może trochę więcej dyscypliny dla tego smoka, ale jak dla mnie smok powinien się spokojnie znaleźć w klasie dobrej. Możemy go trochę później rekrutować, więc to jest powiedzmy delikatny gdzieś tam minus. Ja osobiście Słonecznym Smokiem bawiłem się sporo, bo już na przykład Imryk też zaczyna, jak dobrze pamiętam, ze Słonecznym Smokiem na początku, więc też gdzieś tam fajnie się dało nim pobawić. Przejdźmy dalej. Księżycowy Smok. Tutaj mamy troszkę więcej siły broni, więcej ataków w zwarciu, obrony w zwarciu, za to jest ciut wolniejszy. Bardzo podobny jest ten smok do poprzedniego. Jak dla mnie powinniśmy też go umieścić w klasie dobrej, mimo że trochę więcej pancerza, ale znowu gdzieś tam tracimy na innych walorach. Gwiezdny Smok to jest znowu takie połączenie tamtego smoka tego wcześniejszego z tamtym wcześniejszym i otrzymujemy więcej pancerza, więcej dyscypliny, mniej prędkości, ale znowu atak zwarciu jest bardzo duży, siła broni jest bardzo duża, premia do szarży jest też nie najgorsza. Jeszcze mamy oddech Gwiezdnego Smoka, jak dla mnie powinniśmy go umieścić w klasie bardzo dobrej. A oczywiście odporność na ostrzał też jest dużym plusem, prawie 10 000 życia też jest nie najgorzej. Przejdźmy do Tajemnego Feniksa. Tajemny Feniks ma o tyle fajnie, że ma oczywiście burzę żaru, to jest dobry plus. Odrodzenie w ogniu, zestrojenie magii oczywiście standardowo, odporność, jak dobrze pamiętam, jest również na ostrzał i chyba na magię. Bo na magię nie pamiętam akurat, czy było. Dyscyplina jest bardzo fajna, bo 90 to jest dużo, prędkość dobra, atak w zwarciu, magiczne ataki, obrona w zwarciu. No jak dla mnie ten Feniks jest bardzo ciekawy, ale czy on by trafił do najlepszych? Sądzę, że tutaj byłoby trochę ciężko go wrzucić, bo ma mało życia i bardzo łatwo byłoby go jednak pokonać mimo wszystko. Więc zostawimy w bardzo dobrej i jak dla mnie spokojnie nadaje się do tego. Przechodzimy do Mrocznych Elfów. Hydra bojowa to jest pierwsza tutaj jednostka, którą mamy i zerknijmy sobie na bierne umiejętności, które są, bo dosyć bym powiedział, przykuwają oko, bo po pierwsze mamy regenerację, po drugie mają odrastającą głowę, jak dobrze pamiętam 6 razy to było, chyba że akurat hydrę mylę, więc na pewno dużym plusem mamy to, że mamy też odporność na ostrzał, 35% to jest naprawdę sporo, prędkość jest powiedzmy nie najgorsza, atak zwarciu jest bardzo dobry, obrona zwarciu już troszkę gorzej, ale mamy też tą regenerację, więc za samą regenerację, za same gdzieś te atrybuty spokojnie bym umieścił ją do bardzo dobrych. Jest to jednostka bardzo wytrzymała, bardzo mocna, atrybuty robią naprawdę dużą robotę, jeszcze mamy ognisty oddech, no jak dla mnie zdecydowanie możemy umieścić w bardzo dobrych. Czarny Smok. No Czarny Smok jest bardzo podobny do tych mocniejszych smoków z elfów wysokiego rodu. Mamy dobrą prędkość, dobry pancerz, dobrą dyscyplinę,
Atak zwarciu, obrona zwarciu super, siła broni też nie najgorsza, premia do szarży 50, no jak dla mnie zdecydowanie to jest bardzo dobra. Z takich atrybutów mamy jeszcze trujący dech, dobra umiejętność, odporność na ostrzał. No jak dla mnie nie musimy tutaj więcej poruszać. No przy smokach jest bardzo podobnie, one są prawie bym powiedział identyczne. Delikatne są tam różnice prędkości, dyscypliny, na przykład jakiejś tam jednej umiejętności. Więc jak dla mnie spokojnie możemy tak to zostawić. Carbidus, czyli kolejna jak taka hydra bojowa. Tutaj już mamy ataki zatrute, mamy tak naprawdę, no dobre są te statystyki tej jednostki. Prędkość oczywiście przy hydrach jest trochę męcząca, bo 46 to nie jest dużo. Hydry jako taką mają dobrą też skuteczność przeciw dużym wrogom, więc to jest na pewno gdzieś tam większy plus. Bo mają nie dość, że skuteczność przeciw dużym wrogom, mają ataki zatrute, więc tego dużego wroga automatycznie o 15% ściągają mu statystyki, co jest jednak bardzo przydatne, bo jednak potwory mają sporo te statystyk, więc takie 15% boli na pewno przeciwnika. Skowyt otchłani jeszcze jest, no szczerze powiedziawszy, no hydrami się dużo gdzieś tam grywa, jak gramy mrocznymi elfami jest to dosyć mocny potwór, nawet ma zabójcę potworów zapisaną. Jak dla mnie spokojnie do bardzo dobrej. Czy do najlepszej? No hydry też możemy późno rekrutować i ten czas rekrutacji chwilę jednak trwa, więc moim zdaniem powinniśmy to zostawić w bardzo dobrej. Skrwawiona meduza. No powiem wam szczerze tak, że meduza jak dla mnie jest bardzo potężna, z tego względu, że siła pocisków jest bardzo duża. I dla mnie meduzy są bardzo topowe, bo możemy je bardzo szybko też rekrutować. Jest to znakomita jednostka przeciw właśnie piechocie, jeśli chodzi o strzelanie, jeśli też chodzi o jakąś skuteczność w walce, to też jest bardzo przyjemna. Jak dla mnie ja bym ją umieścił w najlepszych. I teraz dużo osób się pewnie zdziwi, ale ulepszam ją, wrzucam ją tak naprawdę do najlepszych z tego względu, że ta jednostka jest w miarę szybka, bo 58 prędkości na strzelca to jest naprawdę sporo. Dobry atak w zwarciu, dobra obrona, ale najważniejsza jest tak naprawdę jej amunicja magiczna i siła pocisków, która dosyć mocno razi przeciwnika, bo jak dobrze pamiętam jest to tak jakby salwa 3-4 strzałów, więc to jest bardzo przydatne. Jedynie układ strzelania tą jednostką musimy ją dobrze ułożyć, żeby fajnie strzelała, albo żeby cokolwiek strzelała, więc to jest na przykład bardzo warto na to zwrócić uwagę. Jak dla mnie meduza jest zdecydowanie bardzo mocna, więc tutaj nie podlega dyskusji, żebym wrzucił meduzę niżej, bo jak dla mnie jest znakomita i wiele tak naprawdę możemy nią zdziałać, a czas rekrutacji jest też śmieszny, bo szybko możemy ją zrekrutować, bo jest to 3. tier budynków, więc jak dla mnie bardzo szybko. Przechodzimy tak naprawdę teraz do takiej powiedzmy hierarchii potworów, do takich powiedzmy pierwotnych, czyli dziki Bastildon, czyli już tutaj przechodzimy do jaszczuroludzi. A tutaj oni mają czym się pochwalić zdecydowanie, jeśli chodzi o potwory. Jako najwięcej mają potworów ze wszystkich frakcji. No i zacznijmy na początek. No ta jednostka pancerz widać gruby pancerz faktycznie jest, dyscyplina jest nie najgorsza, odporność na flankowanie na pewno plus, odporność na ostrzał na pewno plus, bardzo szybko możemy ją zrekrutować. Jest to jednostka, która w większości ma utrzymywać się podczas bitwy. Atak zwarcie, obrona zwarcie jest trochę słaba, gdzieś tam jednak nadrabia tym pancerzem. Jak dla mnie to raczej klasa taka zła. Zła z tego względu, do średniej bym jej nie wrzucił, bo gdyby może miała więcej, nie wiem, obrony zwarciu, byłoby ok. Wiadomo, że teraz mi powiecie, że ta jednostka jednak jest bardzo szybko do zrekrutowania, więc za to też jest duży plus, ale jak dla mnie te jednostki się tak szybko... Na początku możemy ją gdzieś tam jeszcze użyć, ale w późniejszym etapie gry tej jednostki się nie używa, więc też bez sensu ją po prostu wysoko gdzieś tam wrzucać. Na przykład dziki Stegadon, kolejna jednostka, którą już tutaj mamy, no tu już jednostka taka bardziej bojowa, mamy dobrą siłę broni, dobrą szarżę, bardzo dobry pancerz, dyscyplina jest też nie najgorsza, jak dla mnie spokojnie możemy go wrzucić do klasy średniej. Nie wrzucę go wyżej z tego względu niestety, że jest dziki szał, dyscyplina jest 60, więc jest też duża szansa, że jednak szybko wpadnie w ten dziki szał i jest z tym problem. Więc na pewno za to gdzieś go tam debuffuje, ale statystyki ma bardzo przyjemne, też szybko możemy go w miarę rekrutować, więc to też jest powiedzmy taki duży plus. Bastildon, kryształ ożywienia, czyli jednostka taka wsparcia, potwór wsparcia, odporność na flankowanie, odporność na ostrzał, bardzo dobre leczenie, odporność, pancerz, dyscyplina bardzo podobnie do zwykłego Bastildona.
więc statystyki są bardzo podobne. Jak dla mnie klasa średnia, bo to jest jednostka taka wsparcia, więc jej się używa. Statystyki też ma nie najgorsze, no tej jednostki się bym powiedział nawet dużo używa, bo jak sobie zrekrutujemy więcej takich, to możemy leczyć na przykład te mocniejsze potwory, które gdzieś tam więcej walczą w zwarciu. Sama jednostka w zwarciu w sobie też gdzieś tam poradzi, bo 250 siły broni to jest nie najgorzej jak na taką jednostkę, więc jak dla mnie dużo gdzieś tam plusów. Bastildon Słoneczny Kryształ to jest już jednostka, która ma takie za zadanie gdzieś tam strzelać. 240 zasięgu to jak na potwora jest naprawdę przyzwoicie. Jednostka bardzo podobna względem pancerza, dyscypliny, prędkości, no wszystkie rzeczy są tam identyczne. Różnica jest przez to, że tylko zasięg jest, bo to jest jednostka strzelająca. Ja osobiście dużo korzystałem z tych jednostek i ona się fajnie gdzieś tam sprawdza. Słoneczny Kryształ, no bierna umiejętność. Ważne też jest to, że jest jednak odporność na ostrzał, jest to jednostka strzelająca. No jak dla mnie, powiedziałbym, do takiej średniej bym wrzucił. Do dobrej bym tego nie wrzucił, bo kurczę, w zwarciu jest problem, jak gdzieś tam ma walczyć. Ostrzał ok, zasięg ok. Gdyby może miała lepsze statystyki ostrzału, albo na przykład walce w zwarciu by sobie lepiej mogła poradzić ta jednostka, no to moglibyśmy spokojnie ją wrzucić wyżej. Stegadon. No Stegadon jest potężny. Stegadon jest naprawdę potężny. Mimo że atak zwarcie, obrona zwarcie jest trochę słaba. To jest jednostka fajna, bo hybrydowa. Ma też oczywiście zatrute ataki z pocisków. Jest dobry pancerz, dobra jakby nie patrzeć wytrzymałość. Dyscyplina jest niestety trochę słabo, ale tutaj w większości jednostki mają niestety po 65 dyscypliny, między 60-65, więc to gdzieś tam traci. Ale Stegadon powinien być moim zdaniem w bardzo dobrych. Z Stegadona moglibyśmy się też zastanowić nawet do najlepszych. Szczerze powiedziawszy, rzuciłbym ją do najlepszych. Z tego względu, że ona jest jednak jednostką strzelającą, więc non-stop może gdzieś tam obijać przeciwnika. Jeśli chodzi o szarże, też sobie dobrze radzi, bo mamy 70 szarży, więc jak dla mnie zdecydowanie dużo ma plusów. Na pewno więcej plusów niż minusów. Więc przejdźmy do dzikiego Karonozaurusa. Ostatnio, jeśli chodziło o ranking z jaszczuroludzi, oceniłem go może tak za brutalnie. Wrzuciłem go bardzo nisko. Nie doceniłem go trochę ze względu jednak prędkości, pancerza, dyscyplina powiedzmy też jest względna. Siła broni za to jest dobra, premia do szarży jest nie najgorsza. Jak dla mnie powinniśmy go umieścić w klasie dobrej. Jest to jednostka, która fajnie sobie radzi z potworami. Też ta szarża daje nam możliwość przebicia się między innymi gdzieś tam jednostkami. Więc jak dla mnie w klasie dobrej zdecydowanie będzie mu dobrze. Statystyki są nie najgorsze. Na pewno minusem jest dyscyplina, no ale dyscyplina u jaszczuroludzi, u większości nawet potworów jest bardzo niska. Prastary Stegadon, no prastary Stegadon to jest powiedzmy Stegadon na sterydzie. Tutaj mamy większe po prostu dyscyplinę, pancerz, siła pocisków jest większa, ale znowu zasięg pocisków jest mniejszy, więc coś za coś. Szarża jest identyczna, obrona w zwarciu jest chyba identyczna, jedynie atak w zwarciu jest mniejszy. No prastary Stegadon, jeśli byśmy robili tier lista pod automat, no to zdecydowanie jest topowa jednostka. Ale moim zdaniem też prastarego Stegadona powinniśmy umieścić bardzo wysoko, bo to jest strasznie potężny potwór. Też ta siła pocisków jest miażdżąca, więc jak dla mnie zdecydowanie też najlepsza jednostka. I przejdźmy w takim razie dalej. No jeszcze podkreślają, że tutaj mamy strzał w ruchu, co też jest bardzo ważne. Że jednak ta jednostka nie ma tak, że musi stać i tylko będzie i strzelać i walczyć, więc to jest takie powiedzmy dobre połączenie. Bastildon Arca Soteka. Arca Soteka ma tyle plusów, znaczy plusem na pewno jest pancerz znowu, bo to jest znowu ta sama prawie jednostka, ale plusem jest umiejętność Arca Soteka, która zadaje obrażenia dookoła wszystkim jednostkom, więc to jest dobre. A czy tam jest zasięg chyba 15 do 25 metrów, gdzieś maksymalnie obstawiam, że tak to było. Więc jak dla mnie klasa, no kurczę, między średnią a szczerze powiedziawszy złą się zastanawiam. Damy go do średniej. Moim zdaniem zasługuje za tą chociażby Arkę Soteka, która jednak zadaje te obrażenia wszystkim jednostkom. A że ta jednostka jest odporna na oflankowanie, ma duży pancerz, to może tak naprawdę bardzo dużo tej piechoty na przykład wykończyć. No z potworami raczej szybko potwory by się nim zajęły, ale piechota na przykład długo by z nim walczyła, a jednak on by non-stop ich osłabiał. Pradawna Salamandra. No jak dla mnie Salamandra jest... Kurczę, szczerze nie widzę tej jednostki za specjalnie. Jak dla mnie bym umieścił ją w klasie złej, też możemy ją powiedzmy nawet dosyć późno rekrutować.
ale jego samo jakby strzelanie jest moim zdaniem bardzo słabe, a ta jednostka w większości opiera się na strzelaniu, więc jak dla mnie klasa zdecydowanie zła. Prastary Stegadon, boskie urządzenie. No tu jest duży plus, że mamy płonącą koniunkcję, czyli taki powiedzmy laser bardzo potężny, więc ten laser na pewno robi ogromną robotę. Jak dla mnie powinniśmy też go umieścić bardzo wysoko, albo w najlepszych, albo w bardzo dobrych. Tylko że tutaj już nie mamy znowu tego strzału, więc zostawimy go w klasie bardzo dobrej. Bo do najlepszych faktycznie tutaj są jednostki, które mają bardzo fajne połączenie. No tutaj nie możemy go wrzucić ze względu to, że ma faktycznie magiczne uderzenie, mamy te magiczne układy. No chyba bym nie wrzucił go po prostu wyżej. To będzie moim zdaniem bardzo uczciwe względem innych jednostek. Teraz mamy kolosalne dwa potwory. Pierwszy to jest dziki Varonozaur. Fajna na pewno siła broni, bo jedna z najwyższych tutaj, jeśli chodzi o wszystkie potwory. Prędkość jest też bardzo dobra, bo jest 60 prędkości, atak zwarcie jest ogromny. No jak dla mnie nie ma innego miejsca dla niego jak tutaj. Dyscyplina wiadomo jest problemem i furia jest problemem, to są dwa takie większe problemy tej jednostki. Ale jak sobie zerkniemy jednak na większość tych statystyk są bardzo dobre. Tutaj jedynie mi brakuje trochę premii do szarży, bo gdybym miał więcej premii do szarży, mógłby naprawdę więcej o wiele zdziałać. Ze większymi na przykład ilościami jednostek. Ale sama w sobie, jeśli chodzi o tego potwora, no siła broni, pancerz jest bardzo wybitny, a odporność na ostrzał również jest wybitny, więc wtedy ta jednostka ostrzałem się w ogóle raczej nie przejmuje. Jedynie może się przejmować, jakby wpadnie w furię, ale furia czasem potworom wychodzi też na lepsze, więc jak dla mnie zdecydowanie w najlepszych. Kolejny to jest właśnie nie dziki Varonozaur, tylko zwykły. Dla mnie już tutaj zdecydowanie też jedna z najlepszych. Choć zastanawiam się, czy tam tego troszkę niżej nie wrzucić, a tego zostawić po prostu wyżej. Bo ten ma większe jakby ilości zastosowania. Nie mamy tutaj już takich tych furii za szybkich. Odporność na ostrzał. No jak dla mnie, nie, no zostawmy ich po prostu. Oboje są w sumie bardzo dobrzy. Ten ma dodatkowe plusy, że jednak ma zatrute ataki strzelające, strzał w ruchu. Więc jak dla mnie, no bardzo podobne, ale jednak na takim większym sterydzie. I przechodzimy do jednostki latającej wsparcia, Colt. Tutaj powiem szczerze, uwielbiam tą jednostkę, bo mamy na przykład pomniejszy łańcuch błyskawic. Łańcuch błyskawic jest bardzo mocnym zaklęciem. Niszczy sporo jednostek, bo tam jest bardzo duże przebicie pancerza, jak dobrze pamiętam, chyba nawet 100%. Jako sama jednostka też by mogła sobie gdzieś tam powalczyć z warciu, bo mamy premię do szarży, mamy prędkość, pancerz, dyscyplina jest bardzo dobra, bo 80 to jest naprawdę sporo. Jak dla mnie ta jednostka powinna się znaleźć w bardzo dobrych albo w dobrych. Możemy ją umieścić w dobrych z tego względu, że raczej to jest jednostka wsparcia niż gdzieś tam do walki standardowej. Szybko gdzieś bym mógł polec. Choć obrona zwarcia, atak zwarcie jest naprawdę dobre. Zastanawiam się, żeby ją wrzucić naprawdę do bardzo dobrych. Ale nie no, wrzućmy ją do bardzo dobrych. Za to, że jednak mamy też te umiejętności, to zawsze jednak daje dużą przewagę. Kolejną jednostką to jest jednostka, którą się w sumie zakochałem, jeśli chodzi o jaszczuru ludzi. Jest to oczywiście dziki Trollogdon. Jednostka bardzo fajna, bo bardzo duża siła pocisków i pomagała mi neutralizować na przykład lordów, nie wiem, od wampirów, gdzie jednak oni są bardzo słabi i szybko taka jednostka neutralizowała. Bardzo dobra prędkość, bardzo dobry pancerz, siła broni też bardzo dobra. Jak dla mnie to jest też jedna z najlepszych jednostek, którą mamy z potworów w Total War Warhammer 3. No jak widzicie, jaszczuro ludzie potworami dosyć rządzą tutaj. Zdecydowanie mam zastosowanie potworów na tak naprawdę każde zastosowanie potworów, czy to na piechotę, czy to na potwory, czy na bohaterów, no znakomicie się gdzieś tam sprawdzają. A ta jednostka jest o tyle fajna, że bardzo duża siła broni, zasięg jest mały, ale ta jednostka jest szybka, więc może podlecieć, strzelić i uciec, więc to jest też na przykład dobre zastosowanie. Minusem jedynie tej jednostki jest furia, no ale też 60 dyscypliny to też aż tak szybko w tą furię nie wpadnie. Pamiętajmy, że ja na przykład w większości używam ją do strzelania, jak już się wiadomo wystrzela, no to będzie też dobrze do nas walczyć, bo też jest dobra, jeśli chodzi o na przykład pancerz, ataki zatrute, czyli też jeszcze osłabia przeciwnika. Jak dla mnie zdecydowanie topówka. Pomoc piekielnej otchłani, czyli skaweni. No skawen, akurat ta jednostka jest dobra od skawenów, bo mamy dobrą dyscyplinę, mamy regenerację, mamy też przesłanie tak naprawdę małych skawenów, odporność na ostrzał. No jak dla mnie zdecydowanie bardzo dobra jednostka. Czy do najlepszych bym go wrzucił? Osobiście chyba nie, mimo że naprawdę jest dobrą jednostką pod względem statystyk. Ale jeśli chodzi o najlepsze, to chciałbym tam jednak zatrzymać takie jednostki, które się bardzo dużo wyróżniają.
a jak na razie z tego co widzę są tam jednostki, które się bardzo dobrze wyróżniają i naprawdę się mega dobrze sprawdzają w wielu sytuacjach. Na pomiot piekielnej otchłani, czy on się w wielu sytuacjach sprawdzi? Powiedziałbym, że raczej nie. Brakuje mi tutaj na przykład premii do szarży, ewentualnie pancerza, bo to, że masz dużo życia to ok, ale ona też dosyć szybko może paść. Więc to jest na przykład duży problem tej jednostki. Kolejny tu jest przeraźliwy pomiot. Jednostka, która możemy dosyć, powiedziałbym, szybko zrekrutować, no bo to nie jest jakby z wysokiego tieru jednostka. Jest bardzo szybka, ma zatrute ataki, to są na pewno dużo na plus. Regeneracja to też jest oczywiście plus. Jak dla mnie ta jednostka jest dobra, bo ona jest bardzo szybko do zrekrutowania, więc ona się sprawdza znakomicie. Bo czas rekrutacji, kiedy możemy zrekrutować jednostkę, też jest bardzo ważny. Jeśli chodzi właśnie o pomiot, on jest bardzo późny do zrekrutowania. Choć skaweni, pamiętajmy też o tym, że skaweni bardzo szybko sobie tierują budynki, więc tu też można delikatnie na to zwrócić uwagę. Ale jeśli chodzi o przeraźliwy pomiot, jak dla mnie zdecydowanie bardzo fajna jednostka. Kolejna jednostka to zmutowany szczuro-ogr. Mulder lubi testować ciekawe jednostki, tworzyć fajne jednostki. Jak dla mnie ta jednostka zdecydowanie też powinna się znaleźć w dobrych albo średnich. Z tego względu, że mamy dobry atak zwarciu, magiczne ataki, siła broni jest nie najgorsza, szarża już na przykład jest spoko. Tylko życia i pancerza jest tu mało, ale odporność fizyczna jeszcze dochodzi 20%. No jak dla mnie chyba powinniśmy umieścić jednak w średniej mimo wszystko. Do dobrej może by było trochę chamsko byłoby wrzucić ją do dobrej, bo jednak jest bardzo słaba pod względem pancerza i życia, ale ma też inne atuty, więc zdecydowanie możemy tak zostawić w klasie średniej. Jeśli chodzi o grobowy Skorpion, czyli tutaj królowie grobowców, ta jednostka osobiście jest bardzo fajną jednostką, jeśli chodzi o pancerz, o ataki zatrute, o siłę broni, o szarżę, bo to naprawdę jest duży plus i odporność na magię też jest oczywiście plusem. Minusem jest to, że to jednak jest konstrukt i dyscyplina jest trochę słabsza, więc tutaj już zdecydowanie jak dla mnie tracimy, ale radzi sobie znakomicie z piechotą ta jednostka, więc jak dla mnie możemy umieścić w klasie średniej i to nie będzie powiedzmy takie uwłaczające dla tej jednostki. Też mamy straż przednią, więc to też jest jak dla mnie bardzo ważny atrybut w jednostkach, bo to nam daje przewagę jakichś większych flanków, a flankowanie jest bardzo przydatne. Hemeryjski Sfinks bojowy. No szczerze, jeśli chodzi o Sfinksa, ja do niego mam takie różne uczucia. Jednak to jest jednostka, którą też trochę później możemy ogarniać. Mamy oczywiście tutaj rozpłat, mamy konstrukty standardowo. No jeśli chodzi o statystyki wyglądają bardzo przyjemnie, bo jest dobra szarża, dobra siła broni, dobry pancerz. Jak dla mnie powinniśmy ją umieścić w klasie też średniej, bo do dobrej brakuje mi zdecydowanie coś w tej jednostce. Osobiście, gdy bawiłem się tą jednostką, nie byłem aż tak przekonany do tej jednostki i zadowolony z tej jednostki, więc jakieś powiedzmy tam swoje doświadczenia skłaniają mnie do tego, żeby jednak zostawić w klasie średniej. Necrosphinx to jest kolejna jednostka. No, Necrosphinxy są bardzo mocne, bo jest siła broni bardzo duża. To jest na pewno duży plus. Prędkość jest też znakomita, bo jednak to jest dosyć spore bydle, bym powiedział, a w 68 prędkości jest znakomicie. Problemem na pewno jest dyscyplina i to, że to konstrukty. To zawsze był duży problem niestety naszych jednostek. Jeśli chodzi nie o nieumarłych, o konstrukty, no to jest zdecydowanie gdzieś tam duży minus. Sama jednostka w sobie znakomicie sobie radzi z dużymi jednostkami, z potworami, no na tym gdzieś tam najwięcej się wzoruje, z piechotą też sobie radzi znakomicie. Ja osobiście umieściłbym w klasie bardzo dobrej, bo ta jednostka jest naprawdę bardzo dobra. I większość tutaj nawet tych potworów, co mamy w tym zestawieniu, ona sobie zdecydowanie pokona. A późny etap trochę rekrutacji, jak na króla grobowców. No królowie grobowców trochę wolno gdzieś tam powiedzmy się rozwijają, jeśli chodzi o takie wysokie jednostki, też ograniczenia tych jednostek, ale jak chodzi o samą jednostkę jest znakomita, a kolejne to jest Hierotytan. Kolejna jednostka znakomita z tego względu, że to jest też jednostka, która ma czary, bardzo dobra tak naprawdę wytrzymałość, bardzo dużo pancerza, magiczne ataki, płonące ataki, siła broni jest znakomita. Jak dla mnie powinniśmy ją umieścić w klasie bardzo dobrej, bo jeśli chodzi o samą jednostkę w sobie jest bardzo mocna, magiczny oczywiście potwór. Czary robią naprawdę dużą robotę przy tej jednostce. Też późny etap rekrutacji, bo to jednak ostatnie budynki, więc tu jest trochę słabo z tego względu. I prędkość jest trochę słaba. Mimo że mamy ten pancerz, no to jest trochę problem, jeśli chodzi o jakiś tam większy ostrzał.
No ale potworami też trzeba wiedzieć, kiedy się poruszać, trzeba też więcej kombinować, żeby coś jednak osiągnąć. Jak dla mnie i tak znakomita jednostka. Ja jak grałem królami grobowców, tą jednostką potrafiłem wiele zrobić. Więc to też takie własne doświadczenia fajnie się gdzieś tam jednak odbijają. Kościany olbrzym, no znakomita jednostka strzelająca, bo bardzo duża siła pocisków, bardzo duży zasięg. W walce wręcz jest trochę raczej kiczowata. W walce wręcz ona się za specjalnie nie sprawdza. A jeśli chodzi o jakieś jednak też strzelanie i takie rzeczy, no to faktycznie fajnie się sprawdza. Bardzo podobna jednostka do jednak Wybrzeża Wampirów, do tego kolosa strzelającego. Jak dla mnie powinniśmy go umieścić w bardzo dobrej, bo to, że jednak strzela jest znakomite. Gdyby sobie jeszcze dobrze radził w zwarciu, to spokojnie byłbym mógł wrzucić tą jednostkę do najlepszych, ale jeśli chodzi o strzelanie, no to jeden z najlepszych potworów strzelających. Zdecydowanie. Tym bardziej jak jednostki się jeszcze ułożą jakoś w prostokącie, to już w ogóle można się pobawić na bogato. Wzdęty trup, no jest to jako potwór, więc musiałem go tutaj wrzucić. Pewnie niektórzy będziecie się o to gdzieś tam rzucać, no ale jest to jednak potwór solowy, więc jest to po prostu potwór. Wybuchający potwór, wzdęty trup, no jak dla mnie wzdęty trup to raczej klasa wiadomo średnia, bo on sobie bardzo dobrze poradzi, jeśli chodzi o wrzucenie na przykład w przeciwnika, ale no wiadomo, on wybucha, więc tyle było z jego tak naprawdę życia. Więc jak dla mnie, no powiedzmy do średniej można go wrzucić, bo faktycznie straty, które on może gdzieś tam wywołać są ogromne. No jeśli rzucimy go na potwora bohatera, to wiadomo nic nie zrobi, ale jeśli wrzucimy go w odpowiednie miejsce, dobrą ilość dobrej nawet piechoty z wysokich tierów, to znakomicie sobie z tym poradzi. Kolos nekrosfiański. Moim zdaniem kolosa no powinniśmy zdecydowanie umieścić tak samo w klasie bardzo dobrej. Można by gdzieś tam myśleć nawet nad klasą najlepszą, tylko że on też, jeśli chodzi o walce wręcz, to się po prostu w ogóle nie sprawdzi. Mimo że statystyki walki wręcz ma dobre, to niestety on się nie sprawdza. Testowałem i wychodziło to bardzo źle. Tym bardziej jak grałem nawet na kampaniach i doszło jednak do tego, że jak walczył z jakąś zwykłą jednostką, no to tutaj był zdecydowanie duży minus. Gnijący lewiatan to jest jednostka taka powiedziałbym obronna przed szarżą, odporność na flankowanie, jednostka, która ma bardzo dużo gdzieś tam wytrzymać. Za to możemy faktycznie przyplusować tą jednostkę. Dyscyplina jest bardzo słaba, to jest bardzo duży problem, bo to są jednak nieomarli, więc jak spadnie ta dyscyplina to jest problem. Ale jednostka sama w sobie moim zdaniem powinna trafić do dobrych albo średnich. No damy do średnich, bo jednak ten nieumarły mnie strasznie gdzieś tam boli. I jednostka tylko do tego, że się nadaje do obrony, to jest straszny gdzieś tam problem. Więc jak dla mnie możemy umieścić ją w średnich i to będzie bardzo uczciwie jak dla tej jednostki. Przejdźmy w takim razie dalej. Skrzydlaty Maszkaron Wrzasku. Maszkaron Wrzasku akurat mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, gdzie graliśmy nawet bitwy z widzami, to mogłem gdzieś sporo tą jednostką jednak osiągnąć. Jak dla mnie ta jednostka powinna wylądować zdecydowanie w dobrych. Ataki zatrute na plus, siła broni na plus, prędkość na plus, no dyscyplina z dużym minusem. Jednakże to też nie umarli, ale regeneracja i ten wrzask śmierci to zdecydowanie na duże plusy. Śnieżna Pantera. No Śnieżna Pantera ma na pewno duży plus, że szybko możemy ją zrekrutować. Dobra prędkość, dobry atak zwarciu, odmrażające ataki, premia do szarż, odporność fizyczna. No jest sporo plusów, ale niestety, że wytrzymałość tej jednostki, czyli pancerz i samo życie tej jednostki jest bardzo słabe. Więc jak dla mnie zdecydowanie zła, ale tą jednostką możemy więcej zrobić niż na przykład tą Manticorą, więc zdecydowanie za to też duży plus. Niedźwiedź żywiołów to jest bardzo fajny niedźwiedź, bo mamy aurę chłodu, mamy tchnienie żywiołów, dobrą odporność fizyczną, sporo życia, siła broni 600 to jest naprawdę bardzo dobry, atak zwarciu, pancerz, dyscyplina, sama jednostką możemy bardzo dużo zrobić, więc jak dla mnie powinna ona się spokojnie umieścić właśnie w bardzo dobrych. Czy do najlepszych bym go wrzucił? Osobiście chyba bym go nie wrzucił. Brakuje mi w tej jednostce, żeby jeśli chodzi o bardzo dobrą, żeby jednak miała więcej premii do szarży. Mamy też niezłomność, co jest bardzo też przydatne. Jak dla mnie zdecydowanie bardzo dobra. Żmij Mrozu. No Żmij Mrozu nie jest to jednostka, którą gdzieś tam szczerze powiedziawszy uwielbiam. Można tą jednostką sporo zrobić, bo też jest jednostką powiedzmy dosyć twardą. Siła broni jest nie najgorsza, szarża jest nie najgorsza, prędkość jest dobra, odmrożenie, odporność na ostrzał. Ale jak dla mnie osobiście bym chyba wrzucił go do takiej klasy średniej. Do chyba dobrej by mi było go szkoda wrzucać. W klasie dobrej tak znajdują się dosyć ciekawe jednostki, aż mi Mrozu
dla mnie nie jest akurat ciekawą i mocną jednostką. Miażdżyciel dusz Khorna, kolejna jednostka, którą miałem dosyć problem, gdzie ją umieścić, bo jednostka sama w sobie, jeśli chodzi o statystyki, jest zarąbista, naprawdę zarąbista, odporność jeszcze fizyczna, odporność na magię, strzał w ruchu, siła pocisków jest bardzo duża, siła broni jest bardzo duża. Jak dla mnie powinniśmy ją umieścić w klasie bardzo dobrej. Bardzo ona dobrze się sprawdza. Z potworami ta jednostka ma zdecydowany problem, jeśli chodzi o walkę, ale znowu piechotę szybko miażdży. Z bohaterami też bym powiedział, że nawet sobie spoko radzi. No jest to też demon, więc demon niestety ma to, że jak wpadnie mu dyscyplinę, to się wykruszy. Tylko że ta jednostka też po pierwsze jest, powiedziałbym, mobilna, a też zasięg jest bardzo przyjemny, więc jak dla mnie zdecydowanie powinniśmy go zostawić po prostu w klasie bardzo dobrej. Krwopijca. To krwopijca, jak to kornowe jednostki, bardzo fajne. Tutaj mamy odporności fizyczne, odporność na magię, to jest na pewno duża zaleta. Jest to jednostka latająca, bardzo dobra skuteczność przeciwko potworom, czyli po prostu dużym jednostkom. Ataki magiczne, bardzo duży atak zwarciu, jak to jednostki Khorna, zawsze bardzo dużo ataku zwarciu, za to obrony zwarciu ciut mniej, ale dyscyplina też jest nie najgorsza, jest to oczywiście też demon. Jak dla mnie powinien się znaleźć w bardzo dobrej. Bardzo dobrze on się oczywiście sprawdza. To też są jednostki z wysokich tierów, więc na to też warto zwrócić uwagę, że dostajemy dopiero na bardzo późnym etapie gry. Ale jeśli chodzi o samą jednostkę, zastosowań wiele, bo jednostki latające mają większe, powiedzmy, szerszy wachlarz zastosowania, bo mogą po prostu sobie przelecieć nad wrogiem, albo po prostu gdzieś tam ukradkiem polecieć. No i też te jednostki są dużo szybsze, jeśli chodzi o samą prędkość, więc to też jest bardzo ważne. No kaplica standardowo, jeśli chodzi, czy to kaplica Khorna, Nurgla, no moim zdaniem w klasie złej będzie odpowiednie miejsce. To są jednostki, które raczej mają tylko buffować, tak jak mówiłem wcześniej przy pierwszej kaplicy, niż gdzieś tam walczyć z warciu. Terakatowy strażnik. No terakatowy strażnik jest bardzo mocnym potworem względem tego, że jeśli by walczył z innymi potworami, bardzo fajnie się sprawdza. Prędkości mamy znakomitą, bo 48 prędkości to jest naprawdę dużo. Odporność oczywiście na ostrzał jest przydatna, atak właśnie magiczny i 65 ataków zwarciu, 600 siły broni, pancerz, dyscyplina. No jest to moim zdaniem bardzo dużo pozytywnych rzeczy. Też możemy w miarę, powiedzmy, nie aż tak późno go rekrutować, bo nie jest to ostatni tier budynku, więc jak dla mnie też jest zaletą. Sam sobie bardzo fajnie sobie radzi z potworami, z piechotą, więc zastosowanie fajne i 48 prędkości, nawet dla takiej jednostki ociężałej, bardzo twardej, to jak dla mnie jest znakomity plus. Antracytowy lew. Ja osobiście, jeśli chodzi o te lwy, które zostały, powiedzmy, tam dodane, to szczerze nie widzę aż takich dużych potencjałów w tych lewach, mimo że statystyki są, powiedzmy, nie najgorsze, to ja osobiście umieszczę tego lwa w klasie średniej. Z tego względu, że mamy umiejętność zwierciadło balistyczne, to jest przydatne. Siła broni jest nie najgorsza, tak zwarcie jest nie najgorszy, dyscyplina, prędkość, no jednostka można powiedzieć, że ma wiele zastosowań, ale ja osobiście aż tak bardzo bym ich nie oceniał wysoko. Aż takiego wysokiego potencjału w nich po prostu nie widzę. Kolejny to jest nefrytowy lew. Jeśli chodzi akurat o nefrytowego lwa, no to moim zdaniem powinien tak naprawdę być w tym samym miejscu, gdzie tutaj wcześniej. Z tego względu, że ta jednostka fajnie się gdzieś tam sprawdza względem różnych zastosowań. Mamy też magiczne ataki, ale moim zdaniem ta jednostka bardzo szybko się kruszy, mimo że obrona zwarciu nie jest taka mała. Życia powiedzmy ma tak powiedzmy średnio, ale bardzo szybko się dla mnie kruszy i szczerze nie widziałbym jakichś doomstacków, jakichś różnych dziwnych rzeczy z tego. Więc jak dla mnie klasa średnia będzie odpowiednia dla tej jednostki. Niebiański lew to kolejna jednostka, którą tutaj widzimy w rankingu. Moim zdaniem przydatna jednostka, bo to jest jednostka latająca. Więc jednostki latające, tak jak mówiłem, mają wiele zastosowań. Ta jednostka też ma przerażający ryk, co też jest przydatne. Premia do szarży, dyscyplina, pancerz, to też są przydatne rzeczy. No i niestety życia jest bardzo mało, jak na takie potwory, niektóre, które mają jednak 10-12 tysięcy życia, to takie 6 tysięcy życia jest bardzo mało. Ale to jest jednostka znowu mobilna, więc jak dla mnie, szczerze powiedziawszy, tego niebiańskiego lwa to mógłbym umieścić w klasie dobrej. Ale czy umieścić go gdzieś tam wyżej, no zdecydowanie brakuje w tej jednostce wiele. Chociażby jakiejś unikatowej, faktycznie mocnej umiejętności, która by się gdzieś tam wyróżniła, bo też tą jednostkę możemy później rekrutować, więc to też jest ważne jak dla mnie, żeby zwrócić na takie rzeczy uwagę. Kolejna jednostka to Wielki Księżycowy Ptak.
No tutaj mamy księżycową Nawara, jakoś tak gdzieś tam było. Odporności mamy dosyć sporo, bo odporność na ostrzał, odporność na ogień, bardzo duża siła broni, bardzo szybka jednostka, bo 120 prędkości to jest naprawdę sporo. Jedynym minusem jest niestety tutaj, bym powiedział, pancerz i jednak życie tej jednostki, więc za to gdzieś tam ma gorsze, powiedzmy, parametry. Osobiście ja raczej bym wrzucił do klasy dobrej, nie wrzuciłbym tej jednostki do bardzo dobrej, bo dla mnie potwór powinien mieć zastosowanie chociażby zabijania też innych potworów, co jest moim zdaniem bardzo ważne. Powinien tak samo sobie poradzić z dużą ilością jednostek, powinien być bardzo mobilny, ewentualnie tak twardy, że nie musi być mobilny, bo po prostu pokona każdą inną jednostkę. A w tej jednostce wielkim księżycowym ptaku tego osobiście nie widzę. Wzniosły pomieniec z Zincha. No jednostka z ogromną siłą pocisków, no siła pocisku jest naprawdę ogromna. Problem tej jednostki jest taki, że to jednak jest jednostka naziemna, więc bardzo łatwo mi jest dopaść i szczerze powiedziawszy zablokować i ona wtedy nic nam nie zrobi. To jest bardzo duży gdzieś tam minus tej jednostki, ale jeśli będziemy gdzieś pilnować tej jednostki i używać jej potencjału, to jak dla mnie możemy ją wrzucić do klasy dobrej, do bardzo dobrej, najlepszej, no tutaj trochę ciężko. Pamiętajmy, że też zasięg pocisków jest 150, więc to też nie jest taki ogromny, względem tego, że jednostka ma bardzo mało pancerza, bardzo mało życia i szybko może ją gdzieś tam dopaść. No to jak dla mnie, no to ją bardzo gdzieś tam debuffuje, żeby ją wrzucić wyżej właśnie na bardzo dobrą, na najlepszą, no to zdecydowanie te atrybuty, które wymieniłem przed chwilą i niestety nie dałem jej tej szansy. Miażdżyciel dusz z Zincha. Miażdżyciel dusz Zincha powiedziałbym bardzo dobry, bo dobry zasięg, 250 zasięgu to jest naprawdę sporo. Siła pocisków jest znakomita, odporność fizyczna, wytrzymałość, jeszcze barierka. No jeśli chodzi o miażdżycieli, oni mają bardzo podobne, w sumie identyczne statystyki prędkości, dyscypliny, pancerza. Różnią się atakiem w zwarciu, siłą broni, na przykład zasięgiem z strzelania. Jak dla mnie miażdżyciel zdecydowanie bardzo dobra, bo zasięg robi ogromną różnicę, ale są też jednostki, które mają powiedzmy lepsze zasięgowo, do których też oczywiście przejdziemy za niedługo, ale jak dla mnie dużo atrybutów na plus, tym bardziej, że jednak jednostki Zincha mają magiczne ataki, co też daje moim zdaniem duży plus. Pan Przemian to jest kolejna jednostką, którą tutaj zobaczycie. Ja osobiście pana Przemian mam takie naprawdę mieszane uczucia. Jest to jednostka, która może sporo zrobić, ale ja osobiście nie lubię się nią bawić. Trzeba dużo się nią bawić, żeby dużo nią zrobić. A to mi na przykład psuje strasznie zabawę i gdzieś tam czas grania, bo ja też toczę bitwy w większości na 2, na 3 armie, jedną armią, więc też nie mam tyle czasu, żeby się bawić, potem latać tymi jednostkami i próbować coś nimi wyrzeźbić. Jak dla mnie jednostka powinna być w klasie dobrej. Do bardzo dobrej, do najlepszej mi brakuje dużo. Nawet walcząc on z innym potworem sobie moim zdaniem nie poradzi. Jest to jednostka raczej, która powinna niszczyć dużo jednostek piechoty, artylerii, strzelców, do tego się faktycznie gdzieś ta jednostka nadaje, ale czy do walki z jakimiś potworami, z bohaterami osobiście nie widziałbym tej jednostki. Więc jak dla mnie klasa dobra mu spokojnie wystarczy. Jest to oczywiście jednostka, która ma czary, więc to też daje jakiś powiedzmy plus. Kaplica wojny Zincha. No jak dla mnie kaplica standardowo będzie tutaj umieszczona. I nie będziemy też o niej dużo mówić, bo to jest to samo co wcześniejsze kaplice. Różnica jedynie tych łask, które gdzieś tam otrzymujemy. Jak dla mnie można sobie to zrekrutować, jakąś powiedzmy jedną na armię, żeby mieć jakieś te bonusy, a jak dla mnie to jest i tak zbędna jednostka, ale jakieś tam powiedzmy zastosowanie ma, więc nie możemy jej wrzucić powiedzmy do najgorszych. Kuroliszek też taka powiedzmy w miarę świeża jednostka. Jednostka bardzo fajna, latająca, zatrute ataki magiczne, ataki perteryfikujące spojrzenie to jest duży plus. Jeśli chcemy sobie gdzieś tam spowolnić jakiegoś bohatera i go upolować i go ubić, to jest jak dla mnie zdecydowany plus tej jednostki. Jak dla mnie jednostka raczej klasy średniej do dobrej, czy tam bardzo dobrej zdecydowanie daleko brakuje. Bardzo słaby pancerz, więc ta jednostka bardzo szybko można ją gdzieś tam nawet pokonać, ustrzelić, mimo że mamy odporność na ostrzał, to strzelcy znakomicie sobie radzą z tą jednostką. Atak zwarciu magiczne, powiedzmy atak zwarciu plus magiczne plus zatrute ataki to jest duży plus,
ale jak dla mnie to jest trochę jeszcze za mały plus, żeby dać ją gdzieś po prostu wyżej. Kolejna jednostka to Bestia Virum Mutalita. Powiem szczerze, to jest bardzo mocna jednostka z tego względu, że mamy nawet, powiedzmy, jest wytrzymałą jednostką jak na jednostki Zincha. Mamy magiczne ataki, dobra siła broni, ale mamy też aury. Dar mutacji, aura mutacji, przypływy transformacji. Ta jednostka zadaje wszystkim jednostkom dookoła obrażenia, więc to jest na przykład znakomity plus tej jednostki. Jak dla mnie spokojnie powinniśmy ją umieścić w bardzo dobrej. Nawet się delikatnie zastanawiam nad najlepszą, ale szczerze powiedziawszy, patrząc na to, gdzie umieściłem niektóre jednostki, to też musimy być w miarę uczciwi. Chyba do najlepszej bym po prostu jej nie umieścił, też jest to jednostka, którą możemy bardzo późno rekrutować, więc na takie rzeczy też warto zwrócić delikatnie uwagę. Jak dla mnie jednostka jest bardzo dobra, ma wiele zastosowań, ale czas rekrutacji jest trochę późny, dyscyplina jest trochę też słabsza. Jak dla mnie bardzo dobra, ale z takim już bardzo dużym naciskiem do najlepszych. Bestia Nurgla. No Bestia Nurgla ma fajnie, że ma jednak ataki zatrute, ma ataki magiczne, dyscyplina jest powiedzmy nie najgorsza, regenerację posiada, to jest na przykład zaleta tej jednostki zdecydowanie, ale sama sobie jednostka nie jest raczej, powiedziałbym, do wybitnych. Raczej bym uznał, że to jest klasa taka zła niż średnia. No niestety ta jednostka bardzo szybko pada, bo jednak ten pancerz nie jest duży, więc to tą jednostkę gdzieś tam, powiedzmy, strasznie obija. Kolejna jednostka to Miażdżyciel Dusz Nurgla. To jest jednostka, którą pokochałem, a że tam Urkhanę przechodziłem całą dominację świata. No to tej jednostki bardzo dużo gdzieś tam używałem. Jak dla mnie jedna z najlepszych jednostek, tym bardziej, że ona sobie z warciu znakomicie radzi. Strzelecko, no 360 zasięgu, bardzo dużo jeszcze chmara much, bierne umiejętności, magiczne ataki, zatrute ataki, magiczne ataki strzelające. No jak dla mnie, no tutaj nie ma zdecydowanie co się doczepić do tej jednostki, jest to jedna z najlepszych jednostek, tym bardziej, że to taka bardzo mocna hybryda z dużym naciskiem raczej na strzelanie. No tutaj nie ma naprawdę co się doczepić, jednostka znakomita. Wielki Nieczysty. Kolejna jednostka, którą gdzieś tam bardzo uwielbiam. Chciałbym ją bardzo mocno wrzucić do najlepszych z tego względu, że jednak czary, które gdzieś tam posiadamy tą jednostką są dobre. Naprawdę gdzieś tam się fajnie sprawdzają. Ale mamy też takie jednak gdzieś tam minusy względem na przykład prędkości tej jednostki. Jest to oczywiście dosyć duża też jednostka, więc łatwo jest ją trafić. Pancerz jest niestety słabszy. Jak dla mnie bardzo dobra jednostka. Do najlepszej niestety brakuje pancerza, brakuje trochę tej prędkości, ale sama w sobie jednostka jest znakomita, możemy ją bardzo dużo zrobić. Więc jak dla mnie, jeśli nie graliście jeszcze Nurglami, zapraszam do zagrania Nurglami. Teraz się gra nimi trochę łatwiej, przyjemniej. Więc dla każdego coś fajnego. Kolejna jednostka to Kaplica Wojny Nurgla. No kaplice, tak jak mówiłem wcześniej na początku, no kaplice będą się znajdować po prostu w klasie złej. No do jakiejś tam średniej zdecydowanie brakuje. Te kaplice rekrutuje się tylko, żeby delikatnie wesprzeć swoją armię i nic poza tym. Ropuszy Smok, czyli też nowa jednostka, bardzo mocna jednostka, bardzo duża siła broni, prędkość nie najgorsza, magiczna, czyli zatrute ataki, dyscyplina, ok. Pancerza tutaj niestety trochę brakuje jak dla mnie w tej jednostce. Automat akurat liczy ją znakomicie, jeśli chodzi o samą jednostkę, ale ja osobiście umieściłbym raczej do klasy bardzo dobrej. Mimo że ta jednostka bardzo fajnie się przebija na przykład przez inne gdzieś tam jednostki, choć szczerze powiedziawszy umieściłbym go w bardzo dobrej. Bo jakby nie patrzeć, ma też zatrute ataki, które sprawiają tej jednostce bardzo dobrą przewagę. Jest to też kolosalna bestia, kolosalne bestie. W większości przebijają się przez każdą tutaj piechotę, rzadko która piechota może ich zatrzymać, chyba jest nawet szansa, że żadna piechota nie może ich za specjalnie zatrzymać, chyba że w jakichś dwóch szeregach, więc za to zdecydowanie duży plus, bo są tu jednostki, które gdzieś tam mają jakieś tam powiedzmy te przebicie czy coś, ale ta jednostka zdecydowanie lepiej gdzieś tam się sprawdza, bo mamy też odporność na ostrzał, ale mamy też taką ważną rzecz jak na przykład zatrute ataki, więc też osłabia przeciwnika, jak dla mnie powinno się znaleźć tutaj w jednostkach najlepszych. Miażdżyciel Dusz Slanesha. No tutaj powiedziałbym delikatnie, że to jest jeden z najgorszych miażdżycieli dusz z tego względu, że nie jest jednak takim, powiedziałbym, strzelającym, nie jest taką hybrydą. Na pewno na plus działa to, że mamy niszczycielski atak z flanki, jak to przy jednostkach Slanesha, więc za to zdecydowany gdzieś tam plus. Ale czy byśmy mogli go ulepszyć, wrzucić do jakichś tam najwyższych? Ja osobiście bym go wrzucił chyba do klasy dobrej. Nie wrzuciłbym go do na przykład bardzo dobrej czy najlepszej, bo w bardzo dobrej mamy jednostki na przykład Korna czy tam Zincha, którzy faktycznie mają fajnie, gdzieś tam się naprawdę dobrze sprawdzają.
Więc jak dla mnie to będzie takie uczciwe miejsce. Statystyki bardzo podobne jak przy wszystkich Miażdżyciela Dusz, tak jak mówiłem, różnica atak, zwarciu, siły broni, ewentualnie właśnie atrybuty jakichś tych jednostek są delikatnie zmienione. Powiernik Tajemnic to jest kolejna jednostka. Jest to jednostka, która ma dobrą, powiedziałbym, prędkość, bo mamy 80 prędkości, mamy 2 umiejętności. No jak dla mnie jednostka bardzo fajnie się sprawdza, pokonując na przykład bohaterów, do bohaterów zdecydowanie się gdzieś tam dobrze dobiera. Ja osobiście umieściłbym ją w dobrych, bo to neutralizowania właśnie bohaterów dobra gdzieś tam jest obrona w zwarciu. Problemem na pewno niestety jest pancerz tej jednostki i to gdzieś tam strasznie niszczy tą jednostkę. Ale do takich specjalnych zadań spokojnie się gdzieś tam będzie nadawać. Do walki powiedzmy z piechotą też bardzo szybko ścina piechotę, bo jednostki niektóre Slanesha mają to, że one bardzo szybko gdzieś zadają te obrażenia i bardzo mocno to czuć na innych jednostkach i bardzo szybko się przebijają na przykład przez szeregi, więc to jest gdzieś tam duża zaleta tych jednostek. Kolejna tutaj jest Kaplica Wojny Slanesha. No jak zwykle kaplica ląduje tam, gdzie powinna, czyli moim zdaniem po prostu w złych. Kolejną jednostką, którą tutaj mamy, to jest Olbrzym. No olbrzymy się niczym nie różnią, więc olbrzymy zostają w klasie średniej, tam gdzie stwierdziłem, że one się jednak powinny znajdować. Z tego względu, że dobrze sobie radzą z piechotą i z bohaterami, a moim zdaniem to też są rzeczy, za które powinniśmy docenić. Siła broni, dyscyplina też jest dobra, odporność na ostrzał też jest dobra. Wiem, że ta jednostka jest wolna, łatwo ją trafić, bardzo słaba obrona w zwarciu, ale dużo statystyk gdzieś tam przemawia za tą jednostką też na plus. Skałoróg, jednostka, którą też kocham, uwielbiam, po prostu jest to jednostka dosyć ciekawa. Bardzo dobra prędkość, atak w zwarciu też nie najgorsze. Gdzieś tam jedyny minus za obronę w zwarciu, ale ta jednostka znowu ma bardzo dobrą szarżę, więc ona też bardzo łatwo się przebija przez większość gdzieś tam przeciwników. Chciałbym ją umieścić akurat w najlepszych, ale moim zdaniem to by było trochę krzywdzące do innych jednostek, więc umieszczę ją w klasie bardzo dobrej. Jednostka jest naprawdę bardzo dobra. Szarża, którą gdzieś tam wykonuje, jest znakomita. Możemy tą jednostką naprawdę sporo zrobić, ale no niestety w najlepszej mamy taką powiedzmy topowe naprawdę potwory, które robią o wiele więcej niż te potwory gdzieś tam niżej, więc zostawimy po prostu w klasie bardzo dobrej. Mimo że naprawdę uwielbiam tą jednostkę, to gdzieś tam staram się jednak patrzeć całkowicie tak, żeby było jednak uczciwie. Kolejny Skałoróg jest po prostu z wyrzutnią harpunów, ale mimo wszystko dalej ta obrona zwarcie jest bardzo słaba i nie mógłbym wrzucić tej jednostki też do najlepszej, mimo że bardzo bym chciał. A nie mogę tego zrobić, bo jednak obrona w zwarciu tej jednostki jest straszna, z tego względu, że jak powiedzmy otoczą tą jednostkę, no to tą jednostkę bardzo szybko gdzieś tam życie jej spada i to jest znakomity plus i minus, bo znakomity dla nas, jeśli chcemy taką jednostkę pokonać, ale gdy gramy tą jednostką, możemy dużo zrobić, bo ta szarża jest znakomita i szybko ta jednostka ucieka, ale niestety jest bardzo łatwo ją otoczyć, dorwać, bo jest jednak duża. Kolejna jednostka to jest Wielki Taurus, czyli tutaj mamy ostatnie jednostki z frakcji tak naprawdę Krasnoludów Chaosu. Dosyć takie kontrowersyjne jednostki, bo mamy tutaj właśnie Gorące Ciało i to jest bardzo fajny plus. Mamy dużo tych odporności na ogień, na ostrzał, bardzo fajna premia do szarży, siła broni znakomita, prędkość znakomita. Jedynie tutaj faktycznie brakuje tej obrony w zwarciu, ale jak dla mnie to jest jednostka do klasy dobrej, bo znakomicie sobie gdzieś tam radzi, szybko możemy też ją zrekrutować. Gorące Ciało, umiejętność bierna jest też bardzo przydatna w tej grze. Kolejna jednostka to Lamasu. No Lamasu ma ten plus, że mamy jednak 2 umiejętności, bezwład i osłabienie wroga. To jest dosyć dobre umiejętności osłabiające mega dużo przeciwnika, więc tak, to można nawet traktować jak takie, powiedziałbym, potwór wsparcia. Mamy też magiczne ataki, dobrą prędkość. No życie pancerza jest bardzo mało, to jest gdzieś tam powiedzmy taki minus dla tej jednostki, więc umieszczę po prostu w klasie w średniej. A kolejna jednostka to jest Złowieszczy Taurus, czyli taki Taurus powiedzmy na sterydzie, mocniejszy niż ten wcześniejszy. Tutaj już statystyki są dużo lepsze i jak dla mnie spokojnie powinien być w bardzo dobrych. Z tego względu, że jest dobra prędkość, ogniste ataki, siła broni jest bardzo duża, ale tak samo szarża jest bardzo duża, odporności na ostrzał, na ogień. No moim zdaniem ta jednostka jest znakomita, tym bardziej, że to jest jednostka latająca, więc możemy więcej, o wiele tym zrobić niż jednostką poruszającą się po ziemi. I ostatnia jednostka to jest Niszczyciel Kadai. No Niszczyciel Kadai jest bardzo mocnym potworem, bardzo duża siła broni, prędkość jest też nie najgorsza, bo 60. Dyscyplina tutaj troszkę by mogła być wyższa, ale mamy odporności, mamy odporność fizyczną, mamy odporność na ostrzał, odporność na ogień.
spętany tak naprawdę demon, jako atrybuty wykute w piekle. Jak dla mnie akurat ten demon powinien się znaleźć chyba też w jednych z najlepszych, jeśli chodzi o same potwory. Znakomicie sobie też radzi z piechotą. Więc jak dla mnie tak wygląda końcowo ten ranking. Moim zdaniem wygląda on dosyć uczciwie, te jednostki faktycznie, które mają jakieś fajne zastosowania, mają jakieś fajne umiejętności, atrybuty, znajdują się faktycznie wyżej. Jednostki, które są gdzieś tam słabsze, których się gdzieś tam za specjalnie nie rekrutuje, chyba że rekrutuje się w mniejszych ilościach, to też tak to wygląda. Jak sobie przejrzymy na przykład najgorszą i złą, to są jednostki, których za specjalnie nie powinno się w ogóle rekrutować. To są jednostki ewentualnie doraźne, ewentualnie jak mamy je na samym początku, chyba że potrzebujemy do zadań specjalnych, na przykład takiego Bastildona, który jest dosyć wytrzymały i chcemy gdzieś tam nadrobić strzelcami, czy tam na przykład inną armią, no to do tego się gdzieś to przyda. Mamut całkowicie jest bez sensu. Niestety on bardzo szybko się złamie i jest duży problem. Jednostki średnie dobre to są już jednostki, które możemy używać, których się gdzieś tam już więcej używa. W dobrych to już zdecydowanie jednostki, których się dużo używa. W średnich jednostki, które jak dla mnie czasem się rekrutuje, ale to tak z takim dużym naciskiem na czasem. Jeśli chodzi o jednostki bardzo dobre, to są jednostki, których się rekrutuje najwięcej, najczęściej i w też bardzo dużych ilościach. Tak samo jeśli chodzi o jednostki najlepsze, choć w najlepszych jedyną gdzieś tam Meduza może być powiedzmy takim, znaczy no Meduzę powiedziałbym w każdym oddziale Mrocznych Elfów gdzieś bym tam zrekrutował, bo na pewno się przyda, bo zawsze walczymy z jakąś tam piechotą, bo na piechocie ona się sprawdza najlepiej. A reszta potworów to już znakomicie tam się sprawdza większością gdzieś tam jednostek, więc nie ma jakichś już tam większych obaw. Więc jak dla mnie ten ranking jest dosyć rzetelny, przejrzysty. Moim zdaniem też z własnego doświadczenia, ze statystyk, które gdzieś tam porównywaliśmy, jest to też takie, bym powiedział, uczciwe względem wszystkich jednostek. Moim zdaniem tutaj niektóre jednostki może delikatnie gdzieś tam ucierpiały, że jednak pojawiły się na przykład, nie wiem, w dobrej czy tam w średniej, ale jak dla mnie też ktoś musi się znaleźć w tych, powiedzmy, rankingach. Zawsze jakieś miejsce musi być gdzieś tam obstawione, więc jeśli oczywiście film wam się podobał, zostawcie lajka, zostawcie suba i do następnego. Cześć!